Cześć, dziś przepis na przepyszny seromakowiec. Zapraszam. 500 g maku suchego mielonego, a ponieważ w komentarzach pojawia się bardzo dużo pytań na temat tego, jak taki mak wygląda, więc ja mam tutaj dwie torebki. Pierwsza jest kupiona w Stokrotce, natomiast druga jest z Lidla i tak one wyglądają. Mak zalej 2 szklankami gorącego mleka i całość bardzo dokładnie wymieszaj. Następnie odstaw na 30 minut, aby mak napęczniał i wystygł. Do wystudzonego maku dodaj 1 szklankę cukru pudru, 6 żółtek z jajek w rozmiarze L i 100 g wcześniej rozpuszczonego i przestudzonego masła. Oraz aromat, u mnie waniliowy, ale może być też migdałowy. Całość wymieszaj tak, aby składniki się połączyły i jeszcze dodaj 100 g rodzynków wcześniej namoczonych i 100 g mielonych orzechów. U mnie włoskich, mogą być też laskowe. Bakalie stanowią dodatek do masy makowej. Możesz ich w ogóle nie dodawać, jeśli nie lubisz. Możesz je zastąpić na przykład kandyzowaną skórką pomarańczową, albo dodać same orzechy, albo same rodzynki. Całość wymieszaj. 6 białek, tych, które pozostały po żółtkach, ubij na sztywno i dodaj do masy makowej. Mieszając delikatnie, tak aby wszystko się połączyło i bardzo dokładnie wymieszało. Tak przygotowane ciasto makowe przelej do blachy 24 na 35 cm. Blachę wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż 2 opakowania okrągłych biszkoptów. Ja swoje biszkopty układam w ten sposób, aby zachodziły mniej więcej w połowie jeden na drugi. I tak przygotowaną blachę na razie odstaw na bok. 100 g miękkiego masła i 1 szklankę cukru utrzyj razem w miarę możliwości do białości. Mikserem planetarnym nie będzie to łatwe zajęcie, mikserem ręcznym będzie na pewno o wiele łatwiej, ale jeśli używasz miksera planetarnego, to w momencie, kiedy zaczniesz po jednym dodawać 6 żółtek, zauważysz, że masa zaczyna lepiej pracować i w końcu całość wymiesza się i utworzy w miarę puszysty krem. Tak jak wspominałam, mikserem ręcznym będzie na pewno dużo łatwiej osiągnąć ten stan wcześniej. Kiedy dodasz wszystkie żółtka, ucieraj całość jeszcze około 5 minut, tak aby masa się dobrze napowietrzyła. Następnie po łyżce zacznij dodawać 1 kg sera białego mielonego. Ja używam sera z wiaderka, można użyć sera własnoręcznie zmielonego. Całość dokładnie wymieszaj i też pamiętaj, szczególnie w przypadku mikserów planetarnych, aby co jakiś czas zatrzymać mikser i zebrać składniki, które przykleiły się do boków i do dna misy, tak aby wszystko równo się wymieszało. I jeszcze aromat może być waniliowy, ja tym razem zdecydowałam się na pomarańczowy i 2 budynie waniliowe bez cukru. Całość wymieszaj już tylko tyle, aby składniki się połączyły. Następnie 6 białek, tych, które pozostały po dodanych wcześniej żółtkach, ubij na sztywno. Gotową pianę przełóż do masy serowej i całość bardzo dokładnie wymieszaj. Ja mieszam mieszadłem typu K na niskich obrotach, ale ważne jest, żeby ta piana naprawdę dobrze połączyła się z masą serową. Nawet jeśli będzie Ci się wydawać, że ona całkowicie traci swoją objętość, to i tak należy mieszać tak, aby wszystko się lepiej połączyło, ponieważ w tym wypadku naprawdę lepiej jest wymieszać zbyt mocno czy za dużo, niż żeby ta piana nierozmieszana pozostała gdzieś na wierzchu sernika albo wypłynęła gdzieś na wierzch tej masy serowej, ponieważ to będzie później skutkowało tym, że ten sernik będzie rósł w sposób niekontrolowany, pękał, ale też mocno opadał. Także bardzo dokładnie należy wymieszać ubitą pianę z masą serową. Gotową warstwę serową przelewam na biszkopty. No i tak, zdecydowanie przydałaby się tutaj wyższa blacha albo rant, ale na szczęście w trakcie pieczenia ciasto nie uciekło z blachy, więc ta wersja okazała się też w porządku. Gotowe ciasto od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Ja swoje ciasto piekę na drugim poziomie od dołu przez 60 minut. Po tym czasie wyłącz piekarnik, uchyl drzwi piekarnika na 1,2 cm i pozwól ciastu powoli wystygnąć przez minimum 30-40 minut. Może być nawet dłużej, jeśli nie masz żadnego ciasta innego zakolejkowanego do pieczenia.
Kiedy ciasto powoli wystygnie i nieco opadnie, możesz je wyjąć na blat i całkowicie wystudzić. To odwracanie, które widzisz teraz na filmie, odbyło się następnego dnia już po upieczeniu ciasta. Ciasto jest dosyć ciężkie, ale jednocześnie delikatne, więc naprawdę gorąco zachęcam do dokładnego wystudzenia go, zanim podejmiecie jakiekolwiek próby wyjęcia go z blaszki. A na zastygnięte ciasto jeszcze polewa, czyli 100 g czekolady gorzkiej, może być też mleczna, i 50 g miękkiego masła. Całość podgrzewam na bardzo, bardzo malutkim ogniu, tylko tyle, aby wszystko się rozpuściło i połączyło. Ważne jest, aby nie podgrzewać za mocno, ponieważ czekolada bardzo łatwo się przypala i jeszcze łatwiej może się zważyć, jeśli będzie miała zbyt wysoką temperaturę. Gotową polewę wylej na wierzch ciasta, rozsmaruj. Ja swoje ciasto jeszcze dodatkowo posypałam zmielonymi orzechami włoskimi. No a ponieważ ciasto było już zastygnięte, więc na tym etapie można kroić praktycznie od razu. A więcej sprawdzonych przepisów również na Boże Narodzenie znajdziesz w moich książkach. Książki kupisz na sklep.orchideli.com. Wysyłka jest praktycznie od ręki.